Siema ludzie, tu Master Bezi 117. Chciałbym wam przedstawić grę Ghost Recon. Mam do tej gry pewien sentyment, gdyż to jest pierwsza gra, jakąkolwiek kiedy w życiu zagrałem. No to teraz parę słów o samej grze. Na PC-ta są dostępne 3 kampanie. Podstawowa Ghost Recon, której akcja rozgrywa się w Europie Wschodniej, między innymi w Rosji i na Bałkanach. Kampania Desert Siege, której akcja rozgrywa się w Afryce, a dokładniej w Etiopii i Erytrei. Oraz kampania Island Thunder, której akcja rozgrywa się na Kubie. No to po słowach wstępu przejdziemy teraz do poligonu, żeby przedstawić wam podstawy tej gry. Zaczniemy od toru przeszkód, żeby nauczyć się poruszania w grze. The obstacle course will teach you how to move through the world. Use the basic movement keys to move forward and back and side to side. Use the mouse to turn and look up and down. Hold down the run key to run. Press escape at any time to exit training. Okej, jak słyszycie, babka tutaj tłumaczy, o co kaman. W międzyczasie postaram się nie mówić. A i od razu chciałbym powiedzieć, że sterowanie jest inne niż w większości FPS-ów. Na przykład prawy przycisk myszy normalnie służy do celowania. Tutaj służy do sprintu. Celujemy rolką i klawiszem R. Klawiszem F zmieniamy tryb ognia. Z służy do przeładowania. X i C do zmiany postawy. Shiftem, jak widzicie, przygotowujemy mapę gry i okno dowodzenia. No to czas przejść przez tor przeszkód. In addition to standing upright, you can crouch and go prone. When you're on the battlefield, keeping your head down is a good way to avoid getting shot, and your own shots will be more accurate if you're lying down. Practice changing your stance using the stance up and stance down keys. Go prone and crawl under the barbed wire. When you're standing still, you can peek around obstacles. Press the left and right peek keys and practice using the barrier. Remember, the smaller the target. When you're standing still, you can peek around obstacles. Press the left and right peek keys and practice using the barrier. Remember, the smaller the target you present to the enemy, the harder you are to hit. Tutaj babka tłumaczyła o wychylaniu się. Klawiszami Q i E wychylamy się w lewo lub w prawo. Open doors using the action key. Try to avoid standing directly in front of a door when you open it. It makes you a prime target for whoever's on the other side. Spacją otwieramy drzwi. No to teraz przejdziemy do pomieszczenia, w której będziemy ćwiczyć strzelanie z broni lekkiej. This is the small arms range. Here you'll learn how to fire a rifle and a pistol, how to switch weapons, reload and use a scope. Press escape at any time to exit training. The assault rifle is your primary infantry weapon. Aim at a target and press the fire key to shoot. Notice how the reticule changes size as you move and fire. The smaller the reticule, the more accurate your shot will be. Practice hitting the targets downrange. If you run out of bullets,
Change magazines with the reload key. Use the weapon mode key to switch between single shot and burst mode. Okej, to teraz postrzelamy do zielonych ludzików imitujących kacapów, z którym będziemy walczyć na prawdziwej akcji z M16. I tak jak wcześniej wspomniałem, F służy do zmiany trybu ognia. O zmianie trybu ognia opowiem dokładnie w późniejszej części. The sniper rifle is equipped with a scope for long-range shots. Press the zoom key to cycle through the scope's zoom levels, or use the mouse wheel for continuous zoom control. Practice hitting the long-range targets. No dobrze, to teraz pokampimy ze snajperki. In addition to his primary weapon, every soldier can carry one secondary. You can switch between the primary and secondary by pressing the switch weapons key. Switch to the pistol and practice hitting the short-range targets. No dobrze, babka tłumaczyła o zmienianiu broni na podstawową i dodatkową. Robimy to klawiszem tylda. Okej, to teraz postrzelamy z pistola do zielonych ludzików. Oj, sorry za zes. No dobrze, teraz przechodzimy do pomieszczenia, gdzie będziemy ćwiczyć rzucanie granatami ręcznymi i strzelanie z granatnika. This is the grenade range. Here you'll learn how to throw hand grenades and fire a grenade launcher. Press escape at any time to exit training. Tap the fire key to toss the grenade a short distance, or hold and release the key for a long throw. Notice that the reticule doesn't change size. Grenades will go exactly where you throw them, but you'll need to learn to take the arc of your throw into account. Practice lobbing grenades over the low wall in front of you, or hitting the targets in the far building. Nigdy mi to nie wychodziło. Dobra, zabijemy granatami tyle, ile możemy, gdyż mamy ich tylko pół tuzina. Resztę dobiję z M4. Oczywiście im dłużej przytrzymamy klawisz strzału, tym dalej poleci granat. Okej, granaty się nam skończyły. To więc dobijamy resztę z M4. Teraz opowiem o różnych trybach strzelania. No to tak jak już wspominałem, na torze przeszkód i strzelaniu z broni lekkiej, tryby ognia przełączamy klawiszem F. No to teraz trochę o samych trybach ognia. W prawym panelu, po samej prawej stronie, jest pasek przedstawiający pocisk. 1 oznacza ogień pojedynczy. 3 serię po 3 strzały. 5 częściej nie widać. Ogień ciągły. Press the fire key to launch a grenade.
The standard grenade launcher needs to be reloaded after every shot. Grenades fired from grenade launchers explode on impact, so don't try to bounce them around corners. No dobrze, to teraz strzelanie z granatnika. Strzelanie z granatnika jest o tyle trudne, że granat leci pod kątem. Teraz przechodzimy do pomieszczenia, gdzie będziemy ćwiczyć strzelanie z wyrzutni rakiet. This is the rocket range. Here you'll learn how to fire anti-tank rockets. Press escape at any time to exit training. Notice how the rocket reticule differs from the rifle and grenade reticules. With rockets you can't fire the weapon until the reticule reaches its minimum size. Wait for the reticule to converge, then press the fire key. The standard rocket launcher needs to be reloaded after every shot. No dobra, to teraz postrzelamy do figurek czołgów M1 Abrams w skali 1:1 z wyrzutni rakiet. To teraz idziemy postrzelać ze stacjonarnych karabinów maszynowych. This is the machine gun range. Here you'll learn how to fire a fixed machine gun. Press escape at any time to exit training. To use a fixed machine gun, stand in front of it and press the action key. Press the fire key to fire the machine gun. Notice that you don't have a targeting reticule. Use the tracers to walk your shots onto the target. Practice shooting at the targets downrange. Zauważcie, że nie ma siatki celowniczej. Do celowania posłużymy się tak zwanymi pociskami smugowymi. To use a fixed machine gun, stand in front of it. To use a fixed machine gun, stand in front of it and press the action. Press the fire key to fire the machine gun. Notice that you don't have a targeting reticule. Use the tracers to walk your shots onto the target. Practice shooting at the targets downrange. Stacjonarne karabiny maszynowe zajmuje się spacją, a opuszcza klawiszami ruchu. No to teraz nauczymy się korzystać z materiałów wybuchowych. This is the demolitions range. Here you'll learn how to place a claymore anti-personnel mine and detonate it. This same technique is used for placing demolitions charges and battlefield sensors. Press escape at any time to exit training. Use the fire key to place the claymore in the center of the blast pit. Aim it toward the target dummies. It will face in the same direction you're facing when you place it. When the claymore is ready, move to the safety of the blast bunker for detonation. Ok, podkładamy claymora i spadamy.
Press the fire key again to detonate the claymore. The trigger works at any range. Demolitions charges don't have triggers. They're set to go off on timers well after you're clear of the mission area. If a mission requires a demolitions charge to complete an objective, you'll be told about it in the briefing. Claymory lub kleje, w skrócie nazywane przez graczy Call of Duty Modern Warfare, podkłada się i detonuje klawiszem strzału. The route to the next training range is through this darkened hallway. Switch on your night vision goggles with the night vision key. Night vision is essential in low light situations, but you'll see better in full illumination with it switched off. When you leave the darkened area, press the night vision key again to switch it off. The route to the next training range is through this darkened hallway. Switch on your night vision goggles with the night vision key. Night vision is essential in low light situations, but you'll see better in full illumination with it switched off. When you leave the darkened area, press the night vision key again to switch it off. Ok, to teraz przejdziemy do pomieszczenia, w którym poćwiczymy dowodzenie oddziałem. Ale najpierw musimy przejść przez te zaciemnione korytarze. Noktowizor włączamy klawiszem V. I również wyłączamy. This is the command range. Here you will learn how to use the command interface to issue orders to the other soldiers of your platoon. Press escape at any time to exit training. The other soldiers in your platoon are in the courtyard below. Press the command key to call up the command interface. The interface will only stay up as long as you hold down the key. Your platoon is organized into 3 fire teams. You're in Fire Team Alpha. You can tell a fire team where to move by selecting it in the command interface and placing waypoints on the map. Use the left mouse button to add a waypoint and the right mouse button to remove it. Practice giving movement orders to Fire Team Bravo and Fire Team Charlie. Switch in and out of the command interface to watch them follow your orders. Ok, jesteśmy na miejscu, ale najpierw objaśnię, o co chodzi na tej mapie. Ta mapa służy do obserwacji całego terenu misji oraz wydawania drużynom rozkazów. Tak jak wspominała babka, są 3 drużyny: Alfa, Bravo i Charlie. I tak jak też mówiła, możemy kazać im się przemieszczać, ustawiając na mapie punkty. Lewym przyciskiem myszy dodając punkty pośrednie, prawym odejmując. Samo kółeczko to jest punkt pośredni, a kółeczko otoczone większym kółkiem to jest punkt docelowy. Drużyny możemy zmieniać poprzez klikanie na górze na nazwy Alfa, Bravo, Charlie lub po lewej klikając na pierwsze litery A, B, C. I tak możemy zmieniać drużyny i wydawać im różne rozkazy. Lupa na samym dole służy do powiększania mapy. Ok, to teraz objaśniam ikony obok literek A, B, C, które są skrótami drużyn. To tak. Żółta strzałka oznacza naprzód. Zielona podwójna strzałka oznacza naprzód za wszelką cenę. Czerwona utrzymanie pozycji oraz
z tym pistolecikiem. Sam pistolecik oznacza atakowanie wroga, gdy tylko go zostanie zauważony. Z plusem oznacza ogień przygniatający, a z minusem zwiat. To jeszcze symbol kwadracika ze strzałką. Czerwony kwadracik ze strzałką wchodzącą oznacza strefę zrzutu, a w misjach jest jeszcze zielony kwadracik ze strzałką wychodzącą, oznaczające strefę powrotu. W tym drugim panelu mamy skład drużyn. Jest tak: imię żołnierza, ekwipunek i atrybuty. A symbole, takie 3 ptaszki w dół, oznaczają, że żołnierz jest sterowany przez gracza, a symbol komputera oznacza, że przez komputer. If you hold the mouse button down while adding a waypoint, you'll see a firing arc. Moving the mouse changes the direction of the firing arc. You can use this to tell a fire team to direct their shots in a particular direction. It's good for snipers or for laying down cover fire. This is the command range. Here you will learn how to use the command interface to issue orders to the other soldiers of your platoon. Press escape at any time to exit training. This is the command range. Here you will learn how to use the command interface to issue orders to the other soldiers of your platoon. Press escape at any time to exit training. This concludes your Ghost Recon basic training. Press escape at any time to exit training. Okej, ukończyliśmy szkolenie w Ghost Reconie. Teraz jeszcze kilka objaśnień. Sama gra nie jest łatwa. Jest to gra, w której liczy się taktyka i współpraca wszystkich żołnierzy w drużynie. Tutaj nie ma żadnych pasków życia ani heroizmu pojedynczej jednostki. Tutaj wystarczy jeden dobry strzał i już żołnierz nie żyje i gra może się skończyć niepowodzeniem. To teraz objaśnię panele. W lewym panelu mamy status żołnierza. Na prawo od ikonki z ludzikiem mamy status i mogą być 3. Zdrowy, tak jak tutaj, ranny i martwy. Czyli nie żyje. W polu niżej mamy skrót drużyny, do której należy. Na lewo od ikonki mamy postawę żołnierza. 3 pełne prostokąciki oznaczają postawę stojącą, 2 klęczącą, 1 leżącą. A jeszcze niżej, na samym dole, mamy nazwisko żołnierza.
This concludes your Ghost Recon basic training. Press escape at any time to exit training. No to teraz objaśniam środkowy panel. Kółeczko w samym środku świeci się na czerwono i oznacza, że jesteśmy bardzo blisko wroga. Te zewnętrzne świecą się na żółto i oznaczają, że jesteśmy blisko wroga i z którego kierunku. Te skrajne mrugają na czerwono i oznaczają, z której strony jesteśmy przez przeciwnika ostrzeliwani. To by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy, założenia i objaśnianie, o co kaman w Ghost Reconie. Ok, jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Podczas kampanii, jeśli będziemy wykonywać pewne cele misji, będziemy odblokowywać specjalistów, którzy są lepsi od podstawowych żołnierzy. A i to już by było na tyle. Dziękuję za uwagę. I już kończę, bo niemalże dwukrotnie przekroczyliśmy dawny 15-minutowy limit na YouTubie.